Nie no, nie mogę, no aż mam ochotę normalnie wsadzić rękę i Wybaczcie to moje chwilowe uniesienie, ale na pewno nie raz mieliście taką sytuację, że jak czytaliście książkę, to bohaterowie tak was irytowali, że mielibyście ochotę sami tam wejść i wymierzyć im sprawiedliwość. Ale się nie da. Można ewentualnie zamknąć książkę i... Żartowałem, nie martwcie się. Chyba nie dziwicie się, czemu ta książka nazywa się Przedsionek piekła, bo tyle ile emocji negatywnych wzbudzają tutaj sytuacje zawarte w tej książce, która jest kryminałem, ale tak na dobrą sprawę jest chyba obyczajówką społeczną, bo budzi takie właśnie emocje, no to po prostu nie mieści się to wszystko pod jedną czapką. Okoń w sieci. Prawdopodobnie najlepsze filmy o książkach. Piękna, malownicza okolica, rzeki, lasy, góry skaliste, Ameryka, Colorado czy Kalifornia. Colorado i gdzieś niedaleko położone małe, urokliwe miasteczko, z którego krajobrazu korzystają jego nie tylko mieszkańcy, ale też turyści, którzy tu przyjeżdżają. Ale wiadomo jak to turyści. Przyjadą, pośmiecą i odjadą i nikt z zewnątrz nie ma czasu nawet zwracać uwagę na demony, które tutaj ukrywają, na to, że to miasteczko może być rzeczywiście przedsionkiem piekła, a to, że małe miasteczka i społeczność małych miasteczek potrafi dać człowiekowi w kość, to mnie tego nie musicie mówić i sami pewnie też dobrze o tym wiecie. Problemy zaczynają się, jak w większości przypadków, od imprezy gdzieś na skraju lasu, ostatnia klasa licealna, dwie przyjaciółki, jedna z nich, Abigail, gdzieś ulatnia się w trakcie imprezy, być może z jakimś chłopakiem, być może w jakimś innym celu. Jej zmartwiona przyjaciółka, kiedy wraca do domu i dowiaduje się, że dziewczyna zaginęła, zaczyna się obwiniać o to, co się stało i zaczyna wnikać bardziej w życie Abigail, które skrywa mnóstwo mrocznych tajemnic, sekretów i rzeczy, do których chyba nawet sam czytelnik nie chciałby docierać. I prawie nikt w miasteczku nie ma złudzeń, że szanse na powrót Abigail są tak małe, jak to, że Polska przywiezie medal z Mistrzostw Świata w piłce nożnej, o ile się do nich jeszcze zakwalifikuje. I to, że nie mają złudzeń, najlepiej właśnie definiuje tę małomiasteczkową społeczność i jej toksyczność. No bo co się wtedy zaczyna? Bo jej ojciec to jest taki i taki, bo ta rodzina to zawsze z nią było niecoś, a ta dziewczyna to generalnie ubiera się tak wyzywająco, że nie dziwię się, jak wyjechała gdzieś i pracuje najprawdopodobniej w burdelu. Tak mówią okoliczni mieszkańcy, tak oceniają, tak generalizują. Nikt prawie z nich nie wie, jaka jest prawda. W trakcie tej całej sytuacji za Abigail, my, czytelnicy, i być może oni też, odkryją obrzydliwą prawdę o nich samych. Obrzydliwą. Absolutnie obrzydliwą. I my żyjemy w błędnym przekonaniu, że Ameryka to kraj wolności, kraj demokracji, kraj, gdzie naprawdę dobrze się żyje i można dosłownie wszystko. Otóż, moi drodzy, to kraj szeroki i rozległy, pełen zróżnicowania również tego światopoglądowego i na to właśnie debiutantka Anna Bailey chciała zwrócić uwagę, że ta Ameryka nie jest wszędzie dokładnie taka sama, jak wydaje się nam, Europejczykom, że właśnie w tych małych miasteczkach to bezprawie, ta nietolerancja, rasizm, homofobia mają się najlepsze. 3 razy K, ktoś mógłby powiedzieć. Ku Klux Klan, a może ktoś zamiennie Kościół, konserwatyzm, konformizm. To są odwieczne problemy i chcielibyśmy, żeby one należały do przeszłości, ale wcale tak nie jest. I dlatego tak bardzo frustruje ta książka, ponieważ w niej dosłownie są wszystkie te rzeczy, które najbardziej nas dzisiaj bolą. Boli nas patrzenie na to, jak niesprawiedliwie traktowane są osoby, które są reprezentantami mniejszości wszelkiej maści. Z jednej strony smutne, z drugiej strony człowiek jest wkurwiony, potężnie. Bo kiedy czytam o ojcu, który jest najgorszym z możliwych przykładów człowieka, który nie poradził sobie z przeszłością wojenną i wyżywa się i odreagowuje na swojej rodzinie, mając potężne problemy, sam potrzebuje tej pomocy. Kiedy widzę duchownego, pastora, który powinien być właśnie w takim miasteczku przyjacielem wszystkich, a on jest tak na dobrą sprawę obrzydliwym mizoginem. Kiedy czytam o brutalnie pobitych tylko ze względu na seksualność czy kolor skóry
to autentycznie my nie jesteśmy chyba ludźmi, tylko jesteśmy zwierzętami. Na Egzorcyście się śmiałem, na Pile zdarzało mi się ziewnąć, ale kiedy widzę maniaków, zdewociałych, sekciarzy, to włos jeży mi się na rękach. To jest coś, co mnie najbardziej przeraża. To są ludzie nieobliczalni, to są ludzie, którzy niosą na ustach hasła biblijne i za nie są w stanie dokonać najstraszniejszych czynów. I części z Was może się nie podobać to, co Anna Bailey zrobiła w tej książce, a mianowicie to, że porzuciła poniekąd wątek kryminalny na rzecz tych wszystkich spraw społeczno-obyczajowych. Ale z drugiej strony moje sumienie i moralność podpowiada mi, że dobrze, że Anna Bailey pod płaszczykiem kryminału przemyciła takie właśnie treści i że ta książka staje pośród najpopularniejszych książek, bo kryminał jest tym najpopularniejszym obecnie gatunkiem i te właśnie problemy mają szansę dotrzeć do jeszcze większego grona odbiorców, bo no nie ukrywajmy, że jest już po temacie. Nie jest i nie będzie przez długi czas. Jest też nawet jedna taka książka, którą dostałem w podarunku w księgarni Kawka w Toruniu. Dziękuję, Ewo, Ci za ten prezent. To książka Ku Klux Klan, reportaż, który opowiada o tym, że tak naprawdę oni wciąż tam istnieją. Oni mają swoją telewizję, oni kierują swój przekaz, oni wychowują dzieci w odpowiedni sposób, w nienawiści do drugiego człowieka. I to jest najstraszniejsze, no aż mi po prostu, no. Więc jeżeli lubicie książki, w których ktoś serwuje wam skrajne emocje, od miłości po nienawiść, że będziecie momentami może czuli współczucie dla głównych bohaterów, ale też złość i nienawiść na tych złych, no to jest może książka dla was. Nie powiedziałbym, że to jest coś wybitnego i odkrywczego, ale jak na debiut jest to książka dobra. I język, który Anna Bailey tutaj stosuje, nie sprzyja szybkiemu czytaniu, co jest poniekąd też plusem, bo świadczy o tym, że przykłada wagę do tego, jak konstruuje zdania i jakich słów używa. I jeszcze aż we mnie kipi, bo tu jest ten rodzaj zła, którego najbardziej nienawidzę, czyli zło usprawiedliwiane przypisami religijnymi. No nic mnie tak po prostu nie frustruje i nie wyprowadza z równowagi, jak ktoś mi będzie mówił, że to w imię Boga morduje innych lub też tłamsi innych lub też nie toleruje innych ludzi, ten sam gatunek. Wykorzystajcie teraz sekcję komentarzy, weźcie swojego smartfona lub też laptopa, czy na czym oglądacie o konia. Przez telewizor będzie ciężko i napiszcie komentarz, jaka książka, którą przeczytaliście w swoim życiu was tak sfrustrowała, że mieliście ochotę wymierzyć sprawiedliwość bohaterom książki, że mieliście ochotę pomóc i nie mogliście patrzeć na bezsilność tych, którzy są źle traktowani, że po prostu będzie mi też niezmiernie miło, jak zostawicie subskrypcję na tym kanale, bo wiem, że wielu z was ogląda, a zapomina, żeby kliknąć suba i potem się czegoś nie dowiadujecie, podpytujecie, więc ja bardzo serdecznie was do tego zachęcam, żebyście też łapką w górę zmotywowali mnie do kolejnych recenzji, do tego, żebym się może bardziej jeszcze wkurzał. Też subskrypcja w czym wam pomoże, że widzimy się w poniedziałki na transmisjach na żywo. Ostatnia wypadła bardzo dobrze, były telefony od was, bardzo się cieszę, że możemy sobie gadać tak o książkach i będziemy skakać na różne tematy, więc sekcja komentarzy jest też dla was. Jeżeli chcecie się odnieść do sprawy live'ów, proszę bardzo. Nikt wam nie broni, podobnie jak tego, żeby wpaść na Instagrama, bo tutaj gadam, a tam na przykład jestem w pozie zastanej, fotograficznej. Ola stara się ująć mnie w możliwie najkorzystniejszym wydaniu, aczkolwiek jestem tylko człowiekiem. No i bywam po prostu brzydki. I uważajcie na lasy, bo choć piękna teraz pogoda, można pospacerować, to powiem wam szczerze, że samemu każde złamanie gałązki, trzeszczenie liści może spowodować lekkie uczucie dyskomfortu, żeby nie powiedzieć, że macie ochotę po prostu spieprzać.